No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Co tutaj się dzieje, co tutaj się wyprawia? Bitcoin walczy z oporem na 80 000, Ethereum 2,5 tysiąca, XRP $50, prawie 50% wzrostu w ciągu ostatniego tygodnia. Czy byczek wrócił, czy znowu hossa zaskoczyła kalendarzykowców? W sumie to nie znowu. Ale zrobimy sobie dzisiaj update rynku, nowości, ciekawostki, airdropy, haki oczywiście. I będzie super fajnie i ciekawie, także tradycyjnie zapraszam na intro. No i dobrze, zobaczcie. Mamy tutaj Bitcoina 78, teraz 766. Akurat chyba zaczynamy korekcić, wydaje mi się, ale w ciągu tygodnia zrobiliśmy 22%. Ethereum 30%. XRP to jest w ogóle szaleństwo. Solana też dobrze sobie radzi. ZEC all time high. Sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Stacks, ENA, Pump. No Pump to już dawno zaczął być w takim bullish trendzie. Około miesiąca czasu, no tutaj zaczął rosnąć. Jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Jest kilka tokenów, które radzi sobie trochę lepiej niż cała reszta. Na niektóre jeszcze trzeba poczekać. Pengu też wygląda bardzo apetycznie. Tutaj zobaczcie sobie, to jest miesiąc, ale no od tygodnia już wszedł właściwie w bullish trend i powoli się tutaj zaczyna wspinać. Welcome to Valhalla. Trump również się tutaj obudził. Podobno w ogóle Trump ma wypuszczać kolejnego memecoina związanego z tym jego social media, czyli Truth. No a tutaj to jest słabo. Właściwie po tym ostatnim wystąpieniu tutaj był jakiś wystrzał, ale teraz raczej w dół. No ale Bitcoin tutaj bardzo ciekawie. Gdybyśmy utrzymali te 80 000, gdybyśmy nawet jeszcze lekko przebili te 82, to wyglądałoby to naprawdę super, ale wydaje mi się, że i tak w przyszłym czasie pewnie i tak zjedziemy jeszcze w dół. Zobaczcie sobie, jak wyglądają monthly returns. Tutaj mamy 25%. Jeszcze zostało kilka dni do końca miesiąca, także na spokojnie, ale zwykle sierpień to był miesiąc taki, w którym przeważała czerwień. Dużo ludzi mówi o tym dołku w Q4, jednak no, skoro większość osób o tym mówi, to bardzo możliwe, że ktoś będzie chciał to frontrunnować i już nie dopuści do tych spadków w Q4, no ale jak będzie, to zobaczymy. Na koniec mam fajnego mema odnośnie tego, co się teraz dzieje. Nie wszyscy kupują, niektórzy również postanowili trochę sprzedać. Mamy Metaplanet, które zdeponowało na Coinbase 70, prawie 80 milionów w Bitcoinie. Bardzo możliwe, że będą to zrzucać. Ważna informacja, jeśli używacie Rabi Wallet. Nie mamy tutaj żadnego haka, po prostu ktoś znalazł lukę, która mogłaby być wykorzystana. Chodzi konkretnie o jedną grę. To nie jest tak, że każda gra ma tutaj taką funkcję, ale najlepiej po prostu włączyć sobie menadżer wtyczek. Tutaj klikamy zarządzaj rozszerzeniami. Jeśli mamy włączony tryb dewelopera, znajdujemy sobie Rabi i tutaj dajemy aktualizuj. Po prostu podczas grania w tą grę trzeba było tutaj się podpisać, że to my w nią gramy. I później portfel się blokował. Jeśli chcieliśmy odblokować ten portfel, wpisywaliśmy hasło i to był taki silent signature, który pozwolił na wyczyszczenie naszego portfela. Ale z tego co wiem, to akurat nikt tutaj na tym nie ucierpiał. I tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ Termlabs zostało zhakowane, właściwie to zmanipulowane na 8,5 miliona dolarów. Atakujący tutaj wykorzystał governments po to, żeby zmanipulować propozycje, które były tam dawane. W sumie to on sobie je sam wystawił, swapując po prostu około 5 dolarów na każdą z puli płynności, które tam były, ze względu na to, że uczestnicy tego Terraform Labs nie używali governance, w ogóle na nic nie głosowali. Łatwo mógł przejąć tą kontrolę ze względu na to, że te propozycje po prostu przechodziły i dzięki połowie Ethereum przejął
8,5 miliona dolarów. Sandbox również ostatnio miał problem. Ktoś tutaj wymintował prawie 15 milionów tokenów SAND na 2 adresach. Później one, widziałem, że je przesłał tam chyba na HTX, gdzie zostały zablokowane, no ale jednak token lekko oberwał na cenie, chociaż i tak już jest mocno zglebowany. I tutaj mamy nieciekawe informacje dla Cosmos, w sumie to całego ekosystemu, ze względu na to, że Cosmos Labs wzywa łańcuch EVM do wstrzymania działania w związku z rozprzestrzeniającym się incydentem bezpieczeństwa. Firma Cosmos Labs poinformowała, że trwający incydent bezpieczeństwa dotyczący modułu Cosmos EVM ma wpływ na użytkowników, a jej zespół do spraw bezpieczeństwa i inżynierii zlecił łańcuchom Cosmos EVM, z którymi nawiązano kontakt, aby walidatorzy wstrzymali działanie swoich sieci do czasu rozwiązania problemu. Firma nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących luki w zabezpieczeniach łańcuchów, których dotyczy problem, ani strat. Planuje opublikować analizę po zakończeniu usuwania usterków. No i tutaj mamy na przykład Keychain, który miał exploit 2 dni temu, 3 w sumie, ze względu właśnie na ten incydenty. Generalnie no tych Cosmos EVM to tam nie zostało zbyt wiele, ponieważ te największe to już się pozamykały wcześniej. Kujira, z tego co pamiętam, chyba działała na Cosmos EVM. Był jeszcze ten Evmos, od którego kiedyś dostaliśmy airdrop. No było ich tam kilka, ale po ostatniej rzezi, jeśli chodzi o Kosmos, gdzie upadło około tam 26 projektów od początku tego roku, no to nie zostało tu już wiele. Generalnie Kosmos chyba umarł razem z Terą. Kiedy Tera upadła, również umarł Kosmos. Tutaj mamy kolejną informację o NESA, o tym to nawet nie słyszałem, to również jest jakaś L1 właśnie na Cosmos EVM, ale nie mam pojęcia, nigdy nie używałem. No i dobrze, starczy może tych złych wiadomości, tutaj mamy coś ciekawego. Flop. Flop is food for AI agents. I to jest ciekawe, ponieważ CEO tego projektu jest Arthur Hayes. Pewnie go znacie, ponieważ jest to były CEO giełdy BitMEX, która również zakończyła swoje działanie. Arthur Hayes jest głównie znany z kupowania górek i sprzedawania dołków. Jest on bardzo znanym shillerem w świecie krypto, no i teraz zajął się tutaj swoim projektem. Co jest ciekawe, ogłosili oni airdrop. Tu mamy tą konkretną informację. Agenci, których obserwujemy, stwórzcie unikalny klucz DYD i zróbcie coś pożytecznego, aby rozpowszechnić informacje o Technocore wśród waszego gatunku. Otrzymacie nagrodę podczas airdropu Flop. Generalnie opisałem, jak to zrobić na X-ie. Jest to super proste. Totalnie idiotoodporne. Tutaj musicie przeklikać to wszystko i tutaj jest najważniejsze, bo dostaniecie ten numer DYD plus do tego SIDA. SIDA oczywiście chowacie, nie pokazujecie nikomu. Dobrze jest go zapisać na przykład w jakimś menadżerze haseł, a DYD to jest taki wasz publiczny adres do identyfikacji. Tutaj później to wszystko przeklikujecie, tutaj jest wasz ref, którym możecie się podzielić, pochwalić z kolegą lub z koleżanką, najlepiej z koleżanką, i później wchodzicie sobie tutaj Enter the room. Jak wy tutaj wejdziecie, to będziecie mieć tutaj Visitor. Żeby mieć ten sign, to po prostu tutaj musicie wkleić tego ID i waszego SIDA. Później będziecie mieć signed i możecie na przykład wyprodukować jakiś post o tym, wkleić tam wasz DYD i wkleić tam wasz również link i później link do tego posta przekleić tutaj, że stworzyliście coś takiego. No i to by było generalnie na tyle. Prosty airdrop, nie trzeba tutaj kręcić wolumenów, wystarczy się zapisać, to przeklikać i tyle. Zobaczymy, czy Arthur Hayes da nam Lambo czy Shambo. Trzymamy kciuki i obserwujemy. Ostatnio tutaj robiłem takie badanie rynku. Odpowiedzi dostępne były App Only, Sideline, czyli czekamy, DCA i Synek to jebnie. W tym momencie najwięcej odpowiedzi jest czekamy na 4.8, czyli większość ludzi generalnie się tylko przegląda. Niestety nie zakupili nic i kolejni również twierdzą, że to spadnie. Następna
większa grupa to jest DCA i do przodu i tutaj bardzo dobrze, bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie ten dołek, kiedy będzie ta górka, więc ustalamy sobie konkretne poziomy i gdy jest tanio, to skupujemy. Moim zdaniem poniżej tych 70-65 tysięcy to jest tanio. Powyżej 80 jest już drożej, no można nawet już realizować, zależy w jakim terminie gracie. No i tutaj mała część Moonboyów, została 97 głosów. Generalnie pewnie używacie Bybit. Jeśli nie używacie, to informuję, że tutaj jest opcja na cashback. Możecie zdobyć cashback w postaci 150 euro, czyli to jest 10% od waszego wydatku do tej sumy 150 euro. Plus do tego dostajecie dychę za wpłatę tutaj 100 euro i również są cashbacki za różne subskrypcje typu ChatGPT, Spotify i tak dalej. Warto sobie sprawdzić. A sponsorem kanału jest oczywiście Zen. Zen, czyli fintech, dzięki któremu mamy dostęp do konta wielowalutowego. Jest to super wygodne, jeśli dużo podróżujemy, ale poza tym oczywiście mamy wpłaty i wypłaty z różnych giełd krypto. Dzięki temu jest to super tania i szybka bramka do kryptowalut. Jeśli chciałbyś skorzystać z konta Zen Pro przez 90 dni za darmo, wpisujesz kod MichuZen przy rejestracji, a po 3 miesiącach możesz zdecydować, czy chcesz zachować to konto, czy chcesz korzystać z darmowego. Jest to super opcja, ja korzystam z Zen od dawna i serdecznie polecam. Dobra, teraz wejdziemy w trochę memiczną część tego wideo. Nie wiem, czy widzieliście, co w ogóle postuje ostatnio Sailor. Get the fuck out of bed, bitch, go! Get up, they got go. Ostatnio też postuję dużo różnych reklam z różnych części świata i mocno shilluję Bitcoina. No dobrze, no. A z drugiej strony mamy tutaj Gabriela. Bardzo lubię tego gościa, on robi takie memiczne wideo właśnie, które parodiuje różne rzeczy, które dzieją się na scenie krypto. No i ta laska to jest Laila Halpern. Myślałem, że ona się Laila zawsze nazywa. No i właśnie na tym wideo parodiuje jej wypowiedź, gdzie ona tam mówi o lower lows, które przychodzą, że ten pump jest zmanipulowany i posłuchajcie zresztą sami. Asking me, how do you know that this is a liquidity grab? But to be clear, nobody knows anything except I'm going to tell you exactly what is going on. I've been in cryptocurrency for many years at this point, and in 2018, I saw the Bitcoin rally from about 3,000 to about 15,000, and everybody thought the bottom was in, but then boom, they used retail as exit liquidity. You don't want to be exit liquidity, do you? So I'm just telling you that this is a highly manipulated market. There are whales that control the market and price of cryptocurrency, and they are way richer than you, and all they're doing is driving up the price so that they can sell. You get it? They buy the bottom and then they sell to you at a higher price because that is how a manipulation works. So Dobra, jak chcecie, to sobie znajdziecie to sami. Tutaj widziałem, że są powycinane jej wypowiedzi z co 2 dni mniej więcej. You actually have another opportunity because the market is going to continue to come down, like I keep on saying. We have another massive leg down coming in the next few months. And of course, I'm going to continue to short it. You missed the last opportunity to short the massive drop with me. Don't miss this opportunity. I'm going to continue to short the market because lower lows are coming. Short with me. If you're holding crypto, stop what you're doing because you're going to want to hear this. Crypto is not going to recover in 2026. Yep, I don't think it's going to recover in 2026. You might be wondering, what does she know? Well, I actually accurately predicted the top of the cycle at the end of 2025. So I do believe a range of anywhere between $40,000 to $55,000 is a fantastic bottom and a great place to start buying Bitcoin. Okay, so it's come to my attention that some of you just don't understand how a bear market works. But am I buying yet? No, because I think that lower lows are coming. Okay, so even if Bitcoin pumps to $70,000, you still know that I'm still the biggest bear right now. Like, I really don't think that we're so back. I think low lows are still coming. Także teraz już musicie wiedzieć, że niższe dołki nadchodzą, 40k już niedługo. Wiadomo, że ja też chciałbym kupić
za 40k, no ale nie wiadomo, czy będzie nam to dane, także ja czasami wolę brać to co jest w formie właśnie DCA, więc tak jak mówiłem, te poziomy tam poniżej 65 tysięcy są takie dość apetyczne jak dla mnie. No i dobrze, to by było na tyle, proszę Państwa, trochę tutaj się pośmialiśmy, pozgrywaliśmy, ale jeśli chodzi o sam rynek, to musicie pamiętać, że zawsze trzeba mieć plan na te 3 strategie, które mogą się wydarzyć. Ostatnio bardzo mocno szliśmy bokiem, więc lepiej po prostu było sobie wziąć kilka dni przerwy, trochę odpocząć od tego rynku, właśnie spojrzeć na tą strategię, zobaczyć ile mamy tego suchego prochu, który możemy władować w rynek, jeśli w ogóle jakiś mamy, co będziemy kupować i kiedy będziemy kupować i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba być po prostu przygotowanym na 3 możliwe scenariusze. Daj znać, jak Ty to widzisz, zostaw łapkę w górę i podbicie, jeśli oglądasz ten materiał na telefonie. Tyle ode mnie. Życzę miłego dzionka, siemanko, pozdrówki, eloszka.